Siemaneczko, jestem Dziuczo, a to jest Mafia, The City of Lost Heaven. Kontynuujemy sobie naszą przygodę w świecie mafii. Poprzednim razem mieliśmy misję odwiedziny u bogaczy. Tym razem przechodzimy do misji świetnej interes. Well done, boys. Też zapowiada The się last dość job went fine. ciekawie. There's no evidence or witnesses left against us. Thanks to your persuasive methods, they won't even squeak. Thanks, boss. We try to make you happy. Well, you certainly did. But today we're here for something else. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem and that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got jazzed thinking about the dough we'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Me too. So we're gonna pick up some beautiful booze. I'm already looking forward to it. Where they hiding it? They'll meet us in the big parking garage. We have to be more careful than we were before. You'll get to the place by car with 2 other boys. They'll be your escort on the way back. You 3 pick up the truck and take it to our warehouse in Hoboken. The boys are already out in the yard waiting in the car. And bring me back a bottle so I can finally drink something decent. Count on it, boss. Get in. We're going for some medicine. Here, Tom. This might come in useful. Thanks. No zobacz, to jest zajebiste, że do tyłu wchodzi 3. Coś, czego nigdy nie było w GTA. O, widzę, że rekompensują nam ostatnie misje. I nie musimy już na przykład dojeżdżać do tego parkingu. Właściwie rekompensują nam to, że mieliśmy dużo jeżdżenia. O. Teraz po prostu jest to w filmikach. Wait for us here, boys. We'll be back in a little while. When we drive out, follow after us. Then we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Kurwa mać. They're waiting for you already, mister. Nie jedziemy tam autkiem. Zawsze robiłem sobie tak, że autkiem tam na górę podjeżdżałem. Ale w sumie, po co? Hey there, Bill. It's good to see you again. Hey, Paulie. These are my partners who are good friends. They like the idea of working together. And they also like first-rate whiskey, which yours certainly is. That it is. The main thing is that Don Salieri likes it too. And since he's financing the whole deal, here's your first payment for the goods. Give Mr. Salieri my regards. I'm always happy to do business with people like him. You should be, Bill. You could hit it big with this. If this small delivery works out for us, we'll order a lot more next time. Take cover! What's going on? Jesus, who are they? Fire! Kill the bastards! Damn!
Kurwa mać. Fight like I'm I'll get you! Kurwa, ten zaraz ginie. Oj, matko, matko. Dobra. Zbieramy amunicję. No już więcej się nie da. Jest gdzieś gość, który będzie rzucać granatami. To jest dobre, że po każdego granata musimy schylić się osobno, zobaczcie. Tyk. I jeszcze jeden. Niby pierdoła, ale wam fajne to. Kurwa mać. Fuck, tyle muszę przechodzić od nowa. Kurwa mać. To pomijamy. Okay, come on! Kurwa mać. Ja się zajebię, kurwa, dzisiaj. Jedziemy autem. Zablokujmy im tam wjazd. Co on robi? Co on robi? Czemu on bije? No debil, kurwa.
Dobra, idziemy. Kurwa, debilu! Nie, strzelby nie chcę. Więcej amunicji, kurwa, na jednego gościa. Ha! Dobrze pamiętam o apteczce tu. Jeden chuj zabity. I na chuj żeś tam pedale lat, kurwa. 15. No ja się zajebię. Dobra, jestem po krótkiej przerwie.
Mam nadzieję, że teraz to wyszło lepiej. Kurwa, oni mają koktajle Mołotowa. Oh, is that it? Show yourself, you coward. Kurwa, wszystkie te strzelaniny przypominają mi te strzelaniny kurwa z komedii typu naga broń i tak dalej. I still gotta go do something. No. No. Not now, Tommy. Bill's kicked it. And he won't be no magnet now. What the hell was that, Paulie? Who were those hoods? How should I know? Okay. Well, we can't hang around here waiting for more of them to show up. Let's get the truck and get the hell out of here. Tom, you drive. I'll follow behind in one of the other cars. Dobra. Śniemy na górę. Bierzemy ciężarówkę i spierdalamy. Jeszcze pana weźmiemy. O. Tyk. Tyk. Jak to taki ładunek niezabezpieczony pasami ani niczym? O, kto to widział, kurwa? Dobra, i teraz jeszcze jedna chujowa część tej misji. O kurwa, już mam. Wiecie? Dobra, nagrywa się. Kurwa, z przebitą oponą jechać. Też czuję, że tą ucieczkę też będę powtarzać 3000 razy, kurwa. A, ja pierdolę. Ale może nie, może się uda. Wiecie co jest najlepsze? Że zapauzowałem nagrywanie, żeby tą strzelaninę na parkingu jeszcze raz przejść, a was tu nie zanudzać. I kurwa, jak nie nagrywałem, to sprowadziłem na dół ze 100% życiem, w sensie Tommiego i Paula. Ja pierdolę, jak te auto są pojebane, kurwa, jak mają przybite opony.
Niech mnie dojebie, kurwa, przed samym końcem. No ja pierdolę. They're stuck on us like glue. Idiot, go! No przed samym końcem mnie dojebią. Move it! Idiot, go! Przecież już szybciej nie umiem jechać. They're stuck on us like glue. I don't want to die. No i powiedzcie mi, że oni jeszcze tu They're za mną stuck on us like wjadą. glue. Kurwa, będę musiał się z nimi tutaj strzelać. You're dead. I need ammo. Kurwa mać. Co za shit. Kto mi zaś oponę przebił? Dlaczego? Nie chcę jechać z przebitą oponą. Dobra, jest, udało się. Dlaczego ta baba ryczała, jak grała w pornolu? Najlepsze jest to, że strasznie dużo przeklinam. Ja zauważyłem, że czy to OMSI, czy Mafia, czy cokolwiek innego, ja strasznie dużo klnę. Jeszcze ani razu nie zbanowali mi za to filmika. Filmika? Kurwa, nie wiem, jak się to odmienia. Także... O kurwa, już mamy ich za sobą. You wanna get me killed? Careful! Can you be careful? Idiot, go! Move it! Sorry, panienko. Fine, use the steering wheel once in a while. O nie! O nie! Zniszczyłem! Kurwa, fuck! Wiem, że będę to milion razy przechodzić. To jest smutne, kurwa. Mafio, daj mi fory, nie wysyłaj ich za mną. Proszę, kurwa. O kurde, pana policjanta bym rozjebał. To byłoby smutne. Może jadę zbyt oczywistą trasą. Jedź, kurwa, Rzęchu. Dobra, pojadę sobie tutaj, tak, na tych bocznych uliczkach. Ja pierdolę, nie o Fine, to use the steering wheel once in a while. They're stuck on us like glue. Wanna pay No zajebiesz attention? mnie, ty kurwa chuju. Tom, where you going? We gotta take the truck.
sakes, we can't hang around. Come, where you going? We gotta take the truck. Mam nadzieję, że pozbyłem się ich. Bo jeżeli nie, to ja się zajebię, kurwa. Can you be careful? Super, mam 10 życia, a jeszcze przypierdolę, kurwa. Fu, zajebiście. Kurwa. Auto rozjebane, życie rozjebane, kurwa. Jeszcze tylko wziąć kredyt hipoteczny. Ten złom w ogóle wjedzie teraz pod ten wiadukt, pana ten wiadukt. Jedź, kurwa. Jak ja teraz tego nie zaliczę, to się po prostu poklastam, kurwa. Wezmę sobie żyletkę, potnę żyły, kurwa. Zobaczcie, jak tu samochód się zachowuje. Jak jest mega uszkodzony. Zobaczcie, jak go ściąga na lewo. Jak się przyjrzycie... Teraz tego nie będzie widać. Ale w nim się kółka z przodu ruszają. Im bardziej mamy auto zniszczone, tym gorzej one się prowadzi. I zobaczcie, jadę cały czas prosto, a i tak mi go gdzieś tam... Owej ta spluwa! Chuju. Zobaczcie, cały czas prosto jadę, nie naciskam nic, a go ściąga na lewo. To jest naprawdę, kurwa, zajebiste w tej grze. I zobaczcie, jak ona była na tamte czasy dopracowana. Nawet głupie uszkodzenie auta powodowało to, że one zupełnie inaczej się prowadziło. Traciło też, jakby nie patrzeć, moc, tak? Bo im bardziej auto rozwalone, tym gorzej się nim jedzie. To naprawdę było... Jest dalej zajebiste. GTA, kurde, czegoś takiego nie mieliśmy chyba aż do... Chyba GTA 5, nie? W GTA 5 coś tam chyba się zmieniło, że to auto było tak, jak już było bardziej rozwalone, to gorzej jeździło. A ten co bączki kręci. So it looks like Morello got in the way of things again, boss. We can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. The only one who really had bad luck this time was Morello. What? I found out who our Mr. Gates really was. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small-time thief who stole the goods from Morello and wanted to sell them to us. Morello doesn't think that he almost stopped our deal, but that we pinched a truckload of his most expensive whiskey. I bet that bastard's happy now. Unbelievable! Well, that worked out just fine. Let's drink to that. To another success, boys. Salute. No, teraz prohibicja. The end of Prohibition in 33. You probably weren't too happy, huh? The end of the good old days. Yeah, not too happy, but it wasn't all bad. Eventually, I did get married to Sarah and had a daughter. It was a good time. But life went on in business. We made a huge amount of dough during Prohibition, which we invested into new deals. A lot of them were legitimate. We had regular firms like construction, transport, restaurants. We ran labor unions.
And of course, there was gambling, betting, the lotteries. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, business is business, right? You're way off there. The Cosa Nostra ain't no patties or Chinamen. With drugs comes big money and even bigger problems. When someone has a problem with the cops because of drugs, he does the sensible thing. He admits it. If his family catches him, they rub him out. Drugs are taboo. So what, there's some kind of grand poobah passing judgment? Something like that. The leading families choose a boss of bosses. They sort out the big problems and set the rules of the game. So, criminals who break the law have their own courts that judge them? That's just great. Laws aren't changeless holy words. Every country in the world has their own. It's just somebody with a lot of power applying their own will. It depends on the person whether they'll serve someone else blindly or apply their own will. Why should the Don be restrained? The Mafia prevailed through Prohibition with its own laws. A handful of poor, uneducated immigrants from Sicily were stronger than all the laws, courts, and police here in the States. That took some doing. What, with murder? With the suffering they caused? Come on. You think that the Mafia just murders innocent people? The Mafia punishes those who break laws. And the majority of your laws, too. Unfortunately, we can't put anyone in jail or fine them. Everybody who comes and works for us knows what to expect if he breaks the rules. People lie and steal, and there are lots of criminals here who get unbelievable pleasure when they steal from the mob, as well as the mafiosos who get pleasure from cheating the state. And what about all the payoffs, robberies, and raids, huh? Hey, the cops ain't no saints neither. No Don encourages his men to go around harming people. And what other people do on their own isn't our concern. And as for payoffs, most people come to the Don for help and advice on their own. And they'll pay gladly for it. The Don is an esteemed person, but not every Don is like Salieri. That's the truth. There you go. Your system works, but you know why? Because you're a bunch of selfish murderers. And you only care about your own gain. All your efforts are spent ensuring that you live like pigs in shit. That's why you're so successful. You're only looking out for yourselves. We look out after everybody. A few cops have to ensure law and order for all, and that's a much harder job. That's true. But you can easily leave the Don outside your protection. He'll watch his own back. And what about you? What are you sitting here for? Ah, Tommy. I'm glad you're here. To jest I was afraid I'd nawiązanie miss you. do prawdziwej Hey, boss. historii. What's going on? There's something I've been looking forward to all week. Ta misja Bon Appetit. I'm going to Pepe's restaurant for lunch, but my personal bodyguard has called in sick. There's nobody here who could take me, and I prefer not to go to these things alone. You'll take me, won't you? Certainly, boss. Bravo. Let's get going then. I'm already pretty hungry. Have you got a piece on you, Tommy? Yeah, I got one. You think I'll need it? Well, probably not. But it's better to be sure. You know how it is. We'll take my card. Poczekajcie sekundkę. Dobra, moi mili, już jestem. Bo musiałem sobie przypomnieć dokładnie, do czego to jest nawiązanie. I ta misja jest nawiązaniem do zamachu na Ala Capone, który odbył się 20 Tommy, I'm really looking forward września. to this. Pepe is a native Sicilian and above all a fantastic chef. 20 Whenever I feel like a specialty from back home, I go to him. 20 Wait, września. Forget about it. Luigi's a great cook, but Pepe is a września real master of 1926. maestro.
I słuchajcie, był to zamach przeprowadzony przez Polaka, przez Henryka Wojciechowskiego na właśnie na Ala Capone. I to było na takiej samej zasadzie właśnie, że Ala Capone był w swojej ulubionej restauracji i ludzie właśnie Henryka Wojciechowskiego przyjechali i przeprowadzili zamach na Ala Capone. Ja wam podlinkuję, tylko muszę o tym pamiętać. Czekajcie, sobie zapiszę. Dobra, nagrywa się. Ja wam tu podlinkuję. Bo ja sobie lubię posłuchać takich podcastów z radia RMF, sceny zbrodni, i tam jest właśnie poruszony ten temat tego zamachu, bo jest to w ogóle podcast o polskich gangsterach w USA z czasów prohibicji. I naprawdę jest to zajebiste nawiązanie do prawdziwej historii. Także polecam wam sobie przesłuchać. Tyle. Śpiewałem troszkę. Ale spoko, pojadę tu. Ale zobaczcie, taka misja, znaczy, kto by się spodziewał, że będą prawdziwe nawiązania. I ja tyle lat gram w Mafii i o tym nie wiedziałem. Dopiero teraz jakiś czas temu przesłałem sobie sceny zbrodni i dowiedziałem się, jak to wygląda. Plan początkowo był taki, że At last, I could eat a horse. Henryk Wojciechowski porwał Pepe, kucharza you don't tej even know how restauracji. much I'm looking forward to Chciał your go namówić do special. tego, żeby Fantastic meal, do Pepe. jego I haven't eaten obiadu that well in a long time. Molto grazie, Don. Praise from a dołożył gourmet like you truciznę. always makes me feel it with Kucharz na to joy. nie chciał się Please, I'm no zgodzić. gourmet. Czekajcie, zastupię. Kucharz nie chciał się na to zgodzić, więc został zamordowany. I uznali, że przeprowadzą zamach w inny sposób i przeprowadzili go właśnie tak, jak jest. If you knew what I ate for dinner yesterday, you definitely wouldn't say that. Can I get you anything else, Don? I have an excellent Chianti. Really? Let's get it out here then, Pepe. At once, sir. How'd you like it, Tommy? It was fantastic, boss. I'll have to bring Sarah here sometime. Ah, yes, you certainly should, Tommy. Just be careful that Sarah doesn't take offense. She cooks worse than Pepe. What the hell is going on? This is ruining my lunch. Marilla must have nothing better to do. They could have at least let me taste the wine, Gobbones. Get this over with. Throw him his present, Joe. Maybe we'll smoke him out. Working for you is real interesting, boss. What'd you say? My ears are ringing from that blast. Yes, boss.
It looks like we won't get out this way. Try and run around the back of them while I keep them entertained. Yes, boss. Be careful. Kurwa mać. Co tu się odjebało? Widzieliście to? Kurwa, zamiast L-kę wcisnąć i przeładować, to ja strzelam tak jak... Jeden jest tu na górze. We'll find you anyway. You there! Stop that now! That's the last time you do that. Where do you go? You there! No i w prawdziwym zamachu też tam był poruszony motyw tego, że w budynku ukrywali się zamachowcy. Ale tak jak mówię, przesłuchajcie sobie podcast, który wam podlinkuję. A się nie zawiedzie. O ty chuju jebany, ty ćwoku pierdolony ty. Kurwa, nie to chciałem. O ty chuju, nie kurwa, co ty robisz, idź. Kurwa, jeszcze raz wszystko od nowa. Ja się poplastał. No kurwa mać. No przecież ja się zajebię dzisiaj.
Kurwa, 30%. Nie ma opcji, żebym tu przeszedł. What happened? Kurwa, Salieri nie żyje. No ja pierdolę. Jakie to jest dzisiaj kurwa pojebane wszystko. Jak mi to wszystko kurwa dzisiaj na złość robi. Show yourself, you bastard! Kurwa. I have to say, you got balls, Tommy. You saved my ass. You weren't so bad yourself, boss. Christ, that was crazy. Thank God Pepe hid. Poor guy. I'll have to send him some dough for repairs. We should. Boss, I'd like to know how they knew where we were. You think they followed us? I don't think so, Tommy. I have a feeling I know who set me up. Who? Carlo, my bodyguard. That goddamn son of a bitch, he's the only one who knew where I was going. And he also excused himself from work today. He knew very well what was gonna happen. That sounds pretty likely. Yeah, I think so. I'll tear him apart like a rag doll. Carlo lives in a rented house in Little Italy, a little way from our bar. There's a pizzeria downstairs. We're going. Dobra, moi mili, jedziemy. Zrobimy sobie tą misję. I będziemy kończyć. Ja wiem, robię pojebane odcinki. Czasami wam wrzucę 20 minut, czasami wrzucę godzinę. Ale wiecie, jak to u mnie jest. U mnie jest różnie z czasem. Dzisiaj tego czasu trochę jeszcze mam. Więc nagram sobie 2, tym bardziej, że mamy dopiero w pół do 6, jeszcze młody mi nie wstaje, więc mogę nagrać coś dłuższego. A jak tego czasu mam mniej, no to nagrywam krótsze odcinki. O, tak.
Mogłem coś nagrać z OMC. Ale... Ouch! You trying to kill me? Watch the road. Zajebiście to I thought you odjebałem. knew how to drive. Oh! Kurwa! Zajebiście. To było piękne, kurwa. Balet. Odjebany. Dobra, to jedziemy tym. Salieri, waś. Tu jesteśmy bezpieczniejsi. Łazisz! Będziesz tam łazić jak kurwa. Chuj. Tak mi auto doda twoje i tak do garażu. Jest dach, przynajmniej się nie rozjebiemy. O, widzę, że te tramwaje bardzo realistycznie na tych szynach skręcają. Ale naprawdę, zobaczcie, z perspektywy czasu, jak ta gra zajebiście się starzeje. No i fakt, ta grafika tutaj, te obiekty, które się dopiero gdzieś tam renderują przy dojeżdżaniu do nich, jest to takie dyskusyjne, ale są modyfikacje na to, tylko że wiecie co, ja nie umiałem ich pobrać. Ouch! You Ale trying to kill me? są modyfikacje, które nam poprawiają to wszystko. Poprawiają rysowanie obiektów i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś potrafi sobie te modyfikacje zainstalować i tak dalej, i tak dalej. Przecież można w Stanach na czerwonym jechać w prawo. Chyba tak. Dobra, bo ja się teraz zająłem czymś innym. I zobaczcie, jeżeli uda wam się pobrać te modyfikacje, to macie grę, która w zasadzie niczym nie odbiega od gier aktualnych. Gier, które są nam teraz wciskane. I tyle. Zobaczcie, ile tu jest mechanik. Lepszych nawet niż w grach, które mamy obecnie na rynku. I wystarczy głupia modyfikacja na poprawę tekstur, prawda? Mamy świetną grę. Zresztą ta gra jest świetna nawet bez tych modyfikacji. Może gdzieś tam się troszkę... Że się gdzieś tam troszkę coś pierdoli, no to już... Znaczy, to, że gdzieś tam troszkę jakieś grafiki się nie renderują w szybszy sposób, to jest naprawdę... Shut up, lady, or you're next. Kill that bastard, Tom. Don't be an idiot. Shoot the bastard. They're murdering people. Don't waste your time with him. He's shit. Oh God, call the police. Have mercy, don't kill me. Carlo, you dirty rat. Weren't you well off here with us? What did I do that made you want to do this? I'll kill you. No, please have mercy, don't kill me. Everybody in. Kurwa. Shoot his brains out the back of his head. Leave me alone. You know what, boss? What? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It's nothing.
First time for me, too. There's a first time for everything. Zawsze jest jakiś pierwszy raz. Well, who do we have here? How are you, Sergio? Staying out of trouble? I see you got a new punching bag. Well, the gentleman here thinks that the financing of our labor union ain't fair, and he wants to strike. I've always said a strike is a bad thing. Real bad. Unless, of course, it's organized by my dear brother for a higher goal. You won't get away with this. The boys will show you. I think you're overestimating their bravery. You cockroach. I didn't come for this discussion, unfortunately. We'd like to introduce you to some of our principles about labor unions in this free country of ours. Carry on, boys. What's the reason for your coming, brother? Salieri is alive. What? How could he survive? I'm afraid in the current situation we can't ask him. Burn in hell. And there is nobody else who could tell us what happened. Our guys are dead, and the customers at the restaurant are dead. And that sneak Carlo is as well. Could you please shut up? We're trying to talk here! Go to That's hell. no way to talk to Mr. Morello. Bum! God, he should have been there alone. How could that old man kill so many of our guys? He's as old as me, so I wouldn't say that. But he probably wasn't there alone. I think he'll be planning how to get rid of us right now. What should we do? I will try to figure out something. Anyway, be careful. Now his best guys will be after us. So, we're really at war? We have been for a long time already. But now, more than ever before, take good care of yourself, brother. Boss, it looks like he's had enough. What do you want us to do with him? I don't know. Finish him off and dump him in the ocean. Dobra, moi mili. Tu sobie zakończymy odcineczek. I tyle. Widzimy się w kolejnym. Myślę, że w sumie mam czas, to od razu nagram kolejny. Także trzymajcie się. No i cześć!